przerzuty, to już żadna chemia, żadna radioterapia nie poradzi. To, co przed chwilą zostało powiedziane, to jest case prokuratorski. Podawać askorbinian sodu. Oczywiście, dożyjmy ile się tylko da. To jest tak naprawdę rzecznik diabła. Panie profesorze, to była prowokacja, ale co mogłoby się stać z tym człowiekiem, gdyby faktycznie istniał? Dramatycznie po 3 miesiącach by zmarł. I to jest równoważne z morderstwem. Autor 2 części bestsellerowej książki Ukryte terapie, czego ci lekarz nie powie. Publicysta, prelegent, niestrudzony, pan Jerzy Ziemba. Nie, że mogę słówko, No. bo ja przyjechałam w zasadzie z Bydgoszczy, spod Bydgoszczy. A ja z Niemiec. Ojciec na raka chory, płuca z przerzutami. Jeżeli są to przerzuty, to już żadna chemia, żadna radioterapia nie poradzi. Ale da się witaminą jeszcze No, wie pani, podratować? są przypadki wyleczenia oczywiście. Prowokację dziennikarską przeprowadziliśmy w Poznaniu. Wiedziałam, że ktoś z rodziny choruje na nowotwór. Zachęcał pan do odstawienia chemioterapii i zastosowania wlewów z witaminy C. Bzdura. Zaprzecza pan temu? Oczywiście, że tak. Niech pani sobie to zapamięta tak na całe życie, że ja nigdy nie odradzałem chemioterapii. Ale chce mi rezygnować i No próbować? nie ma po co. Po prostu nie ma po co. To słowa Jerzego Zięby, inżyniera, absolwenta Akademii Górniczo-Hutniczej, propagatora naturoterapii i medycyny niekonwencjonalnej. Naczelny znachor Polski, jak sam o sobie mówi, od lat stara się przekonać pacjentów, że witamina C potrafi zdziałać cuda. Ziemba wszystko leczy witaminą C. No pewnie, że tak. A wy głąby nie leczycie? To ja. Prawdziwi lekarze i eksperci mówią jasno, to niebezpieczne dla chorych. Takie butne oświadczanie, że wie jak się leczyć i że te leki mają swoją aktywność, jest takim rodzajem hochsztaplerstwa uprawianego przy całkowitej obojętności organów, które powinny tego pana ścigać z urzędu. Według artykułu 58 ustawy o zawodzie lekarza, kto bez uprawnień udziela świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu, podlega karze grzywny. Zięba jest niezwykle ostrożny. Oficjalnie wzbrania się przed diagnozowaniem konkretnych przypadków. Jak w rzeczywistości funkcjonuje znachor, gdy tylko wyłączają się kamery? To jest drobno, czy Tak, drobnokomórkowe. drobno? No to jeszcze bardziej wredne. To, Z chemii rezygnować. to nie ma po co. Po prostu nie No ma to po co. dramat. Dramat. Bo jeżeli jest Za to pierwotny, można go to skarżyć. można tam- Rak drobnokomórkowy To, co spowodowało. jest najczęściej rozpoznawany w postaci rozsianej. I chemioterapia jest jedyną, która w takiej sytuacji jest w stanie wydłużyć życie choremu, dlatego że ci chorzy świetnie odpowiadają na chemioterapię i te zmiany bardzo często w dużej mierze znikają. Problemem jest tylko to, że odpowiedź jest krótkotrwała. No i teraz ja oczywiście, żebym podawał. Oczywiście, dożyjmy ile się tylko da. Bo ja bym podał ze 100 gramów, nie? Ale to jest wtedy roztwór bardzo stężony. Podanie witaminy C w takim stężeniu może doprowadzić do zapalenia żył, przerodzić w chorobę zatorowo-zakrzepową i spowodować śmierć pacjenta. W związku z tym najlepiej technicznie port prosto do serca, ale teraz będzie anestezjolog, a po co to komu, a on tego nie zrobi. Myśmy kiedyś zorganizowali to prywatnie, nie u jednej pani takiej. No, znaleźliśmy anestezjologa, daliśmy mu 100, zrobił pani, cześć. Nie? Bo wtedy, jak już jest port założony, to możemy w niego już wiadrami wlewać. Nie ma wyleczeń witaminą C z raka drobnokomórkowego czy niedrobnokomórkowego płuca i tego typu twierdzenie publiczne jest przestępstwem. Dużo ważniejsza w tym przypadku jest jednak kwestia życia. Postępowanie według zaleceń Jerzego Zięby mogłoby doprowadzić do szybkiej śmierci. Jeżeli to byłby chory z drobnokomórkowym rakiem płuca, on po 3 miesiącach by zmarł. I to jest równoważne z morderstwem. Ja oczywiście, żebym podawał. Oczywiście, dożyjmy ile się tylko da. Ogromny niepokój wzbudza to, że kiedy osoby są w procesie leczenia, on wprost doradza jego przerwanie, nie biorąc za to żadnej odpowiedzialności. Co jeżeli suplementy poleca się w chorobie nowotworowej albo innych chorobach przewlekłych? To jest kryminał. Suplementy diety nie mają właściwości leczniczych. Ich właściwości nie są badane w badaniach klinicznych. Złamałem nogę w kolanie. Kiedy pan doktor mi powiedział, tu ma pan 3 kości, zostały tylko farfrucle.
Ale na drugi dzień ja zacząłem się już leczyć sam. Czy możliwym jest, żeby złamana noga zrosła się po podaniu suplementów diety w tydzień? Nie, niemożliwe. Nie było takiego przypadku na świecie. Za tydzień przyjechał drugi pan doktor i mówi, no i nie ma złamania. Ja mówię, ale tydzień temu było. Po 2 tygodniach zacząłem chodzić po schodach. Bez ortezy, bez niczego, bez żadnego bólu. To jest pogranicza, nie wiem, pani science fiction. W kolano stanowią 3 kości. Kość piszczelowa, kość udowa i rzepka. Każda z tych kości, niezależnie od tego, jak jest złamana, wzrost wiele tygodni. Lekarze są przerażeni łatwością, z jaką manipuluje się suplementami diety. Bardzo wiele z tych substancji bazuje na efekcie placebo. Nastawienie pacjenta ma wówczas ogromny wpływ na przebieg choroby. W bardzo wielu chorobach psychosomatycznych ten efekt sięga 50%. Czyli połowie pacjentów poprawia się bez leczenia. Tego typu doradzanie jest budowaniem nadziei. Ignoranci! Nieuki! Budowaniem zaufania do samego siebie. Czyli to jest takie działanie probiznesowe, bo to na tym się to wszystko opiera, żeby zarobić pieniądze. Podczas prelekcji można było kupić zachwalane przez Jerzego Ziębę suplementy diety. Ich sprzedażą zajmuje się spółka Egida Consulting. W dokumentacji firmy Jerzy Zięba widnieje jako prezes zarządu. Oficjalnie nie ma w niej żadnych udziałów. Ich większa część należy natomiast do jego życiowej partnerki Haliny Kostki. To ona reprezentuje spółkę, która w ubiegłym roku zarobiła niemal 23 miliony złotych. W sprawozdaniu z działalności Egida Consulting czytamy, że ta ma 2 wspólników. Spółkę polską, generującą 1% zysku i brytyjską z 99% zysku. Oznacza to, że lwia część pieniędzy uzyskana z prowadzenia działalności transferowana jest do spółki w Wielkiej Brytanii. Tam też firma płaci podatki. Z danych statystycznych wynika, że co 4. Polak przynajmniej raz korzystał z alternatywnych metod leczenia. Pacjenci nierzadko rezygnują z leków, które przyjmowali do tej pory. A leczenie u osób bez wymaganych kwalifikacji może okazać się tragiczne w skutkach. W 2014 roku przez Radę Znachora Marka H. rodzice zagłodzili półroczną dziewczynkę. Mężczyzna został skazany na 3,5 roku bezwzględnego więzienia. Rodzice 12-letniego Bogdana z białaczką pomimo 90% szansy na przeżycie syna przerywają chemioterapię. Chłopiec umiera po leczeniu w ośrodku medycyny niekonwencjonalnej prowadzonej przez innego inżyniera Ryszarda K. Takie szokujące zdarzenia nie są przestrogą dla Polaków. Za autorem bestsellera Ukryte terapie, czego ci lekarz nie powie, nadal stoi tysiące wyznawców. Ale my uwielbiamy Pana i naprawdę. Żeby tylko Pan nie dał się, nie wiem, przestraszyć albo coś, Panie Jurku. Ja życzę Panu z całego serca powiedziałem tak. Dużo siły i wsparcia. Nierzadko lekarze nie poświęcają nam wystarczająco dużo czasu. Nie tłumaczą podstawowych kwestii związanych z problemem zdrowotnym. To powoduje, że poziom zaufania pacjentów względem lekarzy nie jest zadowalający. Te sytuacje świetnie wykorzystują znachorzy. Większość tej działalności sprowadza się do wyjaśniania ludziom tego, co się dzieje. Ta forma rzeczywiście naśladuje naukową do tego stopnia, że jak czytam w komentarzach, to wiele osób mówi do niego panie doktorze, tak jakby był lekarzem. Do czego my zmierzamy? To jest marsz samobójców.